Mierzenie to jest jedna rzecz, druga rzecz, trzeba się zastanowić, po co nam to jest. Na początku to jest zawsze trudne, każda nowa rzecz na początku jest trudna. Od razu lepiej jest do sprintu naładować mniej i dobrać, niż przeładować to i mieć te spady co sprint. Wszystkie te metody zakładają, że ludzie, którzy pracują w zespołach, chcą robić to, co robią. Tam ich nikt do niczego nie zmusza. Co więcej, story pointy mają taką tendencję do inflacji. Ważniejsze jest to, jaką wartość daje ten cel sprintu, niż czym. Najgorszą chyba sytuacją jest to, że będziecie się 4 sprinty przygotowywać do tego, żeby zacząć wyceniać. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Czasami pytamy Was, naszych słuchaczy i widzów, albo naszych znajomych poprzez LinkedIna, poprzez inne źródła, żeby nam polecili fajnych, ciekawych ludzi, z którymi moglibyśmy porozmawiać, zwłaszcza na tematy, które nas interesują. I jakiś czas temu zapytaliśmy o polecenie specjalistów od Scruma, bo chcieliśmy zapytać o kilka ważnych kwestii i dzięki temu udało nam się poznać z Maćkiem Wojciechowskim, który kim jest? Maciek jest Scrum Masterem i Agile Coachem, który się zajmuje metodologiami Agile już od dawna. Wspomaga również różne duże firmy, także wiele firm, które na pewno znacie. On tam maczał swoje paluchy, żeby procesy poprawić, usprawnić, przejrzeć. No i dzisiaj rozmawiamy o metrykach. O tym, co warto mierzyć, czego może nie warto mierzyć, co się wydaje, że jest tym, co tylko właśnie się wydaje, bo podczas tej rozmowy ja sam się dowiedziałem wielu ciekawych rzeczy, które wydawało mi się, że są tak naprawdę zupełnie czymś innym, dlatego warto to zobaczyć, a żeby takie fajne materiały jak ten Was nie omijały, to tutaj zapisujcie się na newsletter i również, jeżeli coś chodzi Wam po głowie, jak Krzychu powiedziałeś, że macie jakieś pytania, no to walcie śmiało, bo my jesteśmy po to też, żeby znaleźć odpowiedzi. Jeżeli my nie wiemy, no to znajdziemy takich fajnych ludzi. No to zobaczmy, posłuchajmy tego wywiadu. Metryki to jest coś, co gdzieś tak zawsze zostaje na końcu, albo nie wiemy jak je zrobić, albo w jaki sposób te metryki wdrożyć u siebie. W związku z tym, no zapowiada się bardzo ciekawy wywiad. Zapraszamy. Lecimy. Cześć Maciek, dzięki wielkie, że przyjąłeś zaproszenie do naszego show. Dzięki, cześć. Ty się specjalizujesz w metrykach w Scrumie, w Agile'u. Wielu tutaj z naszych widzów no to są programiści, testerzy czy ludzie z IT, którzy myślą o stanowiskach liderskich, albo świeżo upieczeni liderzy, którzy tak naprawdę dopiero przejęli, zastanawiają się, co oni tutaj robią. I powiedz mi może na początek, jakie tak naprawdę metryki mamy, pracując w metodologiach zwinnych, czyli z reguły to będzie Scrum, może Kanban, tak z reguły. I co one tak naprawdę znaczą? Czyli tak, metryki dotyczące zespołu, tego jak on performuje, jak szybko coś dostarcza, jak szybko mu idzie praca, jak szybko osiąga cele. Tak? Czyli w przypadku Scruma najczęściej mówi się o velocity, najczęściej mówi się o capacity i story pointach. Często też się mówi o człowieku-ludziach, znaczy nie o człowieku-ludziach, tylko o człowieku-godzinach, tak? I o człowieku-dniach, czyli tych Mendayach. Tam już sytuacja jest w mojej ocenie trochę gorsza, jeżeli macie z tym styczność. W przypadku Kanbana mówi się o lead time, cycle time czy throughpucie. Często się też wspomina o work in progress, o limicie na work in progress. To jest akurat ta rzecz jest dosyć ciekawa. No i jakby to są takie główne metryki, z którymi się spotkacie, jeżeli chodzi o zespół. Jeżeli chodzi zaś o produkt, no to tam już wiecie, ROI, i wszystkie pochodne. Fajną rzeczą jest z takich metryk dotyczących produktu jest Evidence-Based Management. Znajdziecie link w opisie. Co tutaj więcej mówić? Przydatne rzeczy. Jeżeli chcecie świadomie się gdzieś przemieszczać, tak, do przodu, z czasem, z produktem, rozwijać go, być lepszym w tym, co robicie, chcecie, żeby ta praca była przyjemniejsza, łatwiejsza, taka bardziej płynna, no to metryki są na pewno rzeczą, do których warto się
zwrócić, tak? Na początku to jest zawsze trudne, każda nowa rzecz na początku jest trudna, ale później te rzeczy już wchodzą tak w krew, mierzenie tego, przyglądanie się temu i jakby czerpanie wiedzy i informacji z tych metryk, że po tam, nie wiem, kilku sprintach, kilku tygodniach to się staje po prostu naturalne i pomaga na przykład w planowaniu, pomaga przy przeglądzie produktu, czy przeglądzie sprintu, tak? No to super, to powiedzmy teraz na początek, mamy sobie ten zestaw metryk i teraz, no dobrze, jak z nimi zacząć? Załóżmy, że jest sobie zespół, który wchodzi w Scruma, jest tak naprawdę na czysto, gdzieś pojawił się jakiś product owner, zaczął zbierać te zadania, układać je w backlog, no i zespół siada do takiego pierwszego refinementu i co się dzieje? Na co powinien zwrócić uwagę? Najprawdopodobniej gdzieś w takiej okoliczności pojawi się temat story pointów. Czyli trzeba się zastanowić, przede wszystkim tak, należy zbudować taką świadomość, czym ten story point jest, a czym nie jest. To jest pierwsza rzecz, tak? Później trzeba sobie ten backlog porównać ze sobą tak naprawdę i najważniejszą chyba rzeczą jest to, żeby utrzymać tą praktykę przez tam, zależnie jak długi macie sprint, tak? Ale żeby utrzymać tą praktykę przez powiedzmy 2-3 sprinty, bo do tego momentu to może być trochę problematyczne, bo to jest nowa rzecz, tak? Ale w momencie, w którym już się to utrzyma, to po prostu wchodzi w krew, wchodzi w nawyk, tak? Jakby nie chodzi o to, żeby to było idealne od razu, od pierwszej rzeczy, żeby wszyscy rozumieli, żeby to była wycena taka 100%, nie? Chodzi raczej o to, żeby zacząć to robić. Im dłużej to się robi, tym te wyceny są bardziej trafne, tym zespół lepiej zna swoje możliwości nawzajem, lepiej rozumie wymagania, lepiej rozumie poziom skomplikowania w ogóle w całym projekcie i jakby świadomość rośnie. Więc ważne jest raczej to, żeby to zacząć robić, niż żeby to było od razu idealne, ale też trzeba wiedzieć, w którym kierunku pójść. Na pewno nie ma co wiązać story pointów z czasem. W ogóle teraz taką definicję rzucę, że story point to jest bezwymiarowa jednostka relatywnej wielkości. Nie? Czyli trochę może być to skomplikowane, ale tak, ona jest relatywna. Jeżeli mamy 3 wymagania, porównujemy je wobec siebie. Tutaj jest ta relatywność. Nie? Coś jest małym wymaganiem, większym, jakimś tam ogromnym, albo bardzo małym z kolei. Ale tylko wobec siebie można je porównywać. Tak? Czyli nie porównujemy story pointów między zespołami. Nie patrzymy, ile story pointów zrobił jeden zespół w sprincie 2-tygodniowym, a ile zrobił drugi w 2-tygodniowym. To jest nieporównywalne. Można to kalibrować na jakimś tam dalszym etapie. Trzeba się zastanowić, czy jest w ogóle z tego jakiś zysk. I to też dotyczy jakby wszystkich metryk w Scrumie. Tak? Trzeba się, jakby mierzenie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba się zastanowić, po co nam to jest. I teraz, bo często też się zdarza, że się po prostu coś mierzy dla samego mierzenia, bo tak się zawsze robiło i później z tą informacją jakby nie do końca wiadomo co zrobić, nie wiadomo czemu służy ta informacja, ale ktoś w oparciu o nią podejmuje decyzję. No i teraz jest pytanie, jak dobrą decyzję podejmiemy, a podejmiemy tak dobrą, jak dobre mamy metryki adekwatne do sytuacji. Wracając jeszcze do story pointów, czyli mamy tą relatywną jednostkę, która tak naprawdę co ona opisuje? Ona opisuje coś, co po angielsku mówi się effort, czyli to jest taka wypadkowa trochę, trzeba o tym wspomnieć, że tam jest pewien element czasu. Coś, co jest bardziej skomplikowane, w teorii zajmie więcej czasu, coś, co jest bardziej żmudne, zajmie więcej czasu, nie? Czyli jakby w ilu miejscach, nie wiem, na przykład trzeba będzie zajrzeć, wprowadzić zmiany, tak? Ile kategorii dotkniemy, ile, nie wiem, klas i tak dalej. Albo jak dużą analizę trzeba wykonać przed taką, wiecie, analizę implementacyjną. Jest tam element w tym eforcie, tak, jest pewien element complexity, takiego poziomu skomplikowania problemu, który staramy się rozwiązać featurem, czy czemukolwiek nadajemy te story pointy. I to jest taka wypadkowa, tak. Teraz tak, dlaczego nie porównujemy to między zespołami? Praca, którą wykonują deweloperzy, to jest praca kreatywna, która nie jest liniowa. No, czyli to nie jest tak, że jak będę siedział 4 godziny nad klawiaturą, to wyprodukuję na minutę 2 linijki kodu. I po 4 godzinach tych linijek kodu będę miał X. Tylko
jednak jest tak, że na rozwiązania często wpada się, nie wiem, w drodze na zakupy, w trakcie spaceru z psem, gdzieś poza biurkiem, gdzieś poza pracą, albo w jakimś zupełnie innym kontekście przy okazji usłyszenia, że ktoś rozwiązał coś podobnego, tak? I to nam się zaczyna wtedy składać, znajdujemy rozwiązanie. Albo po prostu też długą analizą. Więc tutaj nie ma takiego jasnego przeliczenia na czas. Właśnie, jak zacząć? O, może tak. Mamy sobie ten backlog. Najlepiej jest rozłożyć sobie te wymagania. Nie? Takim pierwszym fajnym ćwiczeniem jest to, że sobie rozkładamy te wymagania i rozkładamy od lewej do prawej, od mniejszego do największego. I w ogóle nie zastanawiamy się nad punktami. Nie? Po prostu tu są te małe, tu są te duże, tam w ogóle na końcu może być jakiś epic, całe wydanie, coś wielkiego. Nie? I dopiero jak je sobie rozłożymy i zespół mniej więcej się zgadza, że to jest taki albo inaczej. I tutaj też jakby przestrzegam programistów szczególnie, bo macie tendencję do takiego bardzo szczegółowego podchodzenia. Na tym etapie trzeba tylko wiedzieć, że to jest bardziej skomplikowane od tego albo w drugą stronę. I jeżeli nawet są dwa podobne wymagania, które troszkę się jednak różnią, to nie ma sensu się zastanawiać, nie? Czy to jest większe, czy to jest większe. Ważne, że one są bardziej po tej stronie albo po tej, bo to jest też praca iteracyjna. Wykonujemy najpierw jedno ćwiczenie, za jakiś czas kolejne, dowiadujemy się więcej, dopisujemy szczegóły, product owner coś odpowie, rynek coś pokaże, że to jest może ważniejsze, tak? Czyli tych może nie ma sensu wyceniać i tak dalej. Jakby chodzi też o to, żeby przyłożyć odpowiednią ilość uwagi i pracy w odpowiednim momencie. Nie? Takie linowe, trochę just in time. I teraz tak, jak mamy je rozłożone, można zrobić dwie rzeczy. Można wziąć najmniejsze, znaczy małe, ale nie najmniejsze. I jemu dajemy 5 i duże, ale nie największe, jemu dajemy 13. I później w ramach tych dwóch jakby punktów odniesienia przydzielamy te punkty całej reszcie. Można też zrobić tak, że wybieramy takie w miarę pośrodku i dajemy mu 8. No i oczywiście tutaj mamy tą jakby skalę Fibonacciego. Zaczyna się tam 0, pół, 1, tak, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 21, jak to już jeden ramię mi powie 20, drugi 21, tak, 40, 80, 100 i znak zapytania. I po prostu przydzielamy te wielkości. I teraz tak, w trakcie tego przydzielania chodzi o to, żeby była rozmowa, żeby była dyskusja. I teraz te punkty, znowu, dlaczego ich nie porównujemy? Nie? Bo jeden zespół ma inną wiedzę, inne doświadczenie niż inny zespół. Dla niektórych ludzi, nawet w tym samym zespole, pewne rzeczy są po prostu łatwiejsze, pewne są trudniejsze. Poziom skomplikowania całego produktu, projektu jest inny. Tak? I na przykład ja miałem kiedyś taką sytuację, że wycenialiśmy integrację z Facebookiem. Chodziło o logowanie. Nie? No i chłopaki dali, akurat nie było żadnej dziewczyny w zespole, chłopaki dali taki rozstrzał dosyć duży. Kilka osób, ktoś dał znak zapytania, ktoś dał tam 13, ktoś dał 20, no ale dwóch deweloperów dało, jeden dał 1, a drugi dał pół. No i ten rozstrzał, tak, między tymi estymacjami w ogóle był takim rozpoczęciem rozmowy, co się tutaj dzieje, nie? Jaka jest wiedza poszczególnych członków zespołu, jakie oni wcześniej mieli w ogóle doświadczenia też, zanim przyszli do tego zespołu. Kto co robił, kto jest w czym dobry. I z tym featurem akurat stanęło tak, że implementowała go osoba, która tam dała jakąś dużą wycenę, z taką pomocą tak tej osoby, która dała tą wycenę małą. Tak, żeby się nauczyć po prostu. Tak, żeby się nauczyć, żeby to było jakieś wyzwanie, odważenie trochę, żeby z kolei ten deweloper, który miał duże doświadczenie, żeby się po prostu przy tym nie nudził, ale żeby było to wsparcie zespołu. I teraz tak, czy to jest dobrze, że oni dali mało, czy że oni dali dużo? Świetnie, tak? Bo była ta okazja do tego, żeby porozmawiać. To jest bardzo duży plus story pointów. Nie? One facylitują tą rozmowę, bo nagle się okazuje, że się nie zgadzamy. Że mamy inne w ogóle pojęcie o tym, o ilości pracy, poziomie skomplikowania pracy, którą trzeba wykonać. I teraz tak, jak zaczniecie sobie wyceniać w tych story pointach, one zaczną mieć dla Was znaczenie, tak? Bo to jest też często jest właśnie tak, że ktoś wiąże story pointy z czasem. I na przykład okazuje się, że jeden story point z jakiegoś powodu to jest 8 godzin pracy dewelopera. Nie? Każdego. Nagle się okazuje, że każdego. Nie? I jeżeli zwiążemy to sobie na stałe z czasem, okaże się, że w każdym dniu
jakby jesteśmy w stanie zrobić określoną ilość story pointów i jeżeli dodamy tam jakiegoś dewelopera, tak, no to wracamy do tego klasycznego przykładu project managera, który uważa, że 9 kobiet w miesiącu urodzi dziecko. Nie? No bo przecież jeden dzień to jest jeden story point, więc wystarczy dorzucić, nie? No oczywiście nie. Więc jakby pierwsza podstawowa rzecz, nie wiążcie story pointów z czasem. Jasne, zastanawiajcie się, gdzie trzeba dotknąć tego codebase'u, co trzeba sprawdzić, gdzie trzeba poszukać. Bierzcie ten wymiar czasu, ale nie wiążcie go na stałe po prostu ze story pointami. Czyli on jest po to, żeby po prostu porównać jedną rzecz jabłka do jabłka, zobaczyć, to jest większe, to jest mniejsze, ale związanie to z jakąkolwiek właśnie metryką czasową tak naprawdę mija się z celem. Tak, można sobie zrobić krzywdę po prostu. W krótkim terminie można sobie po prostu zrobić krzywdę, w długim to już na pewno. Nie? Bo jakiekolwiek wtedy planowanie na powiedzmy 3 miesiące, od razu ten czas wam zablokuje. I co więcej, jak sobie zwiążemy to z czasem, to nie ma wyzwania trochę, nie? Bo też jest tak, że praca ci zawsze zajmie tyle czasu, ile na nią przeznaczysz. Jeżeli sobie na napisanie, nie wiem, nie story pointa, tylko opisanie jakiegoś story technicznego, tak to nazwijmy, przeznaczysz 15 minut, to napiszesz to w 15 minut i zajmiesz się czymś innym. Jak sobie przeznaczysz 3 godziny, no to będziesz to pisał przez 3 godziny, nie? Czy efekt będzie lepszy, gorszy? No ciężko jest stwierdzić, najprawdopodobniej 15 minut starczy. Więc jakby wiązanie z czasem słabo. Jest jeszcze jedno powiązanie z czasem, mianowicie velocity i capacity. I teraz tak, o prędkości zespołu, to jest ważne, żeby powiedzieć, to nie jest część Scruma, tak sensu stricte. Jakby Scrum Guide ci mówi, że musisz zmierzyć, nie? Że musisz wyestymować, musisz się zastanowić, musisz zrobić refinement i tak dalej, ale nie mówi ci, czego użyć. I teraz jest tak, jeżeli mamy jeszcze przydatność story pointów, tak? Załóżmy, że mamy tam tygodniowy albo 2-tygodniowy sprint i co sprint dowozimy tych story pointów, powiedzmy w jednym dowozimy 24, w drugim 32, w trzecim 13, w czwartym ileś tam, nie? I to też się może wahać i to też jest dobre. Szczególnie na początku, bo każda błędna wycena jest jakąś informacją zwrotną dla zespołu. W ogóle cały Agile i Scrum i Kanban mówi ci zrób coś, zobacz co się dzieje, wyciągnij z tego wnioski, zaimplementuj te wnioski, jedź dalej. Czyli jeżeli przestrzelimy się gdzieś z wycenami, i to się często zdarza, że myślimy sobie o jakimś featurze, mówimy, że to jest, nie wiem, 13, później dochodzi do implementacji, okazuje się, że albo na przykład to są 3 jakieś story i każda z nich ma 5, albo okazuje się, że to są 2 story i każda z nich ma 3. Jak się gdzieś tam głębiej w to wejdziemy, to też jest dobra rzecz. Nie? To też jest dobra rzecz, bo to pogłębia naszą wiedzę. No ale tak, mamy ten sprint, każdy sprint, prawda, wiemy, zajmuje tyle samo czasu. Jeżeli macie taką sytuację, że czasami, no nie wiem, co trzeci sprint zajmuje wam, nie wiem, 3 tygodnie, a normalnie zajmuje 2 albo 4 tygodnie, to wpłynie na metryki. I to wam zaciemni obraz tego, co się dzieje. Ale dobra, wracamy jeszcze raz. Dobra, czyli mamy te sprinty, każdy zajmuje tyle samo czasu i w jednym dostarczamy tyle, w drugim tyle, w trzecim tyle. Po jakimś czasie, załóżmy, taką dobrą liczbą sprintów jest 10. Nie? Jeżeli zespół przepracuje 10 sprintów razem i będzie razem to wyceniał, okaże się, że to velocity się w miarę ustabilizuje. Poziom przewidywalności, jeżeli chodzi o te wyceny, wzrośnie, tak? Czyli mniej będzie takich pomyłek, mniej będzie przestrzeleń albo niedoszacowań. Co sprint mniej więcej będziecie dowozili tyle samo, nie? I to może być tak, że tam co sprint, nie wiem, od 4., 6 sprintu, nie? Na przykład, to zawsze będzie tam 30, 32, czasami się uda zrobić trochę więcej, czasami coś się okaże bardziej skomplikowanego mniej, nie? Ale jeżeli wiemy, że w jednostce czasu, załóżmy, że to są 2 tygodnie, dostarczamy około 26 story pointów, to jest nasze velocity, co oznacza, że jeżeli sobie spojrzymy na backlog, weźmiemy sobie dowolną pozycję, jeżeli wszystkie wyżej są wycenione, to jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy my to dostarczymy. Bez zapinania się, że praca nad tym zajmie nam x godzin. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie kiedy. Z tym, że tą informację dostajemy po prostu ze statystyki, a nie z próby nagięcia rzeczywistości do tego, jak my ją widzimy. To od razu tutaj zapytam, bo zobacz, jak mamy to velocity, mamy jakąś średnią z tego, tutaj właśnie ważne, żebyście na początku się w ogóle nie przejmowali tym, że na początku to będzie w lewo, prawo, góra, dół i to będą jakieś wahania. Tak samo myślę, warto tutaj wspomnieć, że
te metryki trzeba kalibrować też przy wszystkich zmianach, typu dochodzi nowy deweloper, ktoś odchodzi, no to ma wpływ. Nie można jakby ślepo patrzeć jak ten osioł, że tutaj mieliśmy taką średnią, no to robimy z tą średnią, a tak naprawdę wszystko się zmieniło. Nie? Zmienił się zespół, ilość ludzi i tak dalej. Tak, właśnie, jak dochodzi nowy członek, znowu trzeba to skalibrować, tak? No bo znowu jest taka sytuacja, że dochodzi nowy członek, on ma nową wiedzę i dla niego na przykład niektóre rzeczy będą łatwiejsze albo trudniejsze, nie? Też takim błędem przy tym jest ufanie w leada albo w kogoś, kto ma jakąś dużą wiedzę domenową, nie? On mówi, że to jest 5 punktów, dobra, to będzie 5 punktów, nie wnikamy, on to zrobi, nie? I zapominamy i później w momencie, w którym ten członek odejdzie, nie wiem, zmieni zespół, firmę, zmieni mu się życie, tak, wyprowadzi się do innego miasta, kraju, whatever, tracimy pewne możliwości w zespole. Ale tak, dojdzie nowy członek, jakby trzeba zwrócić na to uwagę, tak jak mówisz. Zmieni się, nie wiem, wyjdzie nowa technologia, znowu trzeba zwrócić na to uwagę, nie? Bo się może okazać, że ta technologia jest mniej lub bardziej znana, nie? Pojawi się nowy kwartał, nowe wymagania, jakiś duży epic do zrobienia, to też może na to wpłynąć. Co więcej, story pointy mają taką tendencję do inflacji, czyli rzeczy stają się po prostu łatwiejsze w projekcie z biegiem czasu, chociażby z tego powodu, że bardziej to ogarniamy. Więc może się zdarzyć tak, że po pół roku ten zespół, który dowoził zawsze, 34, nagle zaczyna dowozić 50. Nie? To też jest spoko. Z tym, że te story pointy są taką najlepszą informacją dla zespołu, bo zespół na ich podstawie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy najprawdopodobniej coś dostarczy. Z taką przewidywalnością co do sprintu, powiedzmy, jest w stanie zbadać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, to jak on sam performuje, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, czy trzeba wprowadzić jakąś praktykę, bo z tego, nie wiem, czy trzeba więcej refinementu, czy mniej może, tak? Jakby może dostosować z tego swoje działanie, może wydać tę informację na zewnątrz, product owner wie, jaki ma mniej więcej timeline, też wie, co się dzieje w developmencie, nie? I teraz tak, komunikowanie tego wyżej, ponad zespół, wiąże się też z różnymi takimi sytuacjami, że ktoś na przykład będzie chciał porównywać. Ten zespół zrobił, nie wiem, w ciągu kwartału zrobił 180 punktów, a ten zrobił na przykład 72. Czy to mówi o wartości, jaką dostarczyły te zespoły? W żadnym wypadku, nie? Możemy zapchać sprint 24 story pointami, które dostarczą nam przesunięcie marginesów, przycisk, zmianę koloru przycisku, tego typu rzeczy, a możemy tymi 24 punktami wprowadzić feature, który sprawi, że rynek, jakby zwiększymy udział w rynku. Albo cokolwiek innego, więcej pieniędzy, koniec końców. Więc ciężko jest to porównywać. Co więcej, jeżeli staramy się porównać to między zespołami, które się składają z innych członków, oni mają inne doświadczenie, pracują może nie daj Boże jeszcze pracują nad czymś innym, no to porównywanie jabłek i gruszek, nie? Albo pomarańczy, albo jeszcze czegoś bardziej egzotycznego. No nie ma sensu, nic z tego nie wynika. Albo też słyszałem o takiej historii, jeden zespół dostarczył właśnie 72, drugi dostarczył 60, mieli mniej więcej taką, ale ktoś z zespołu, który dostarczył 60, zobaczył, że tak słabo to wygląda, no i po prostu do każdej wyceny dodali sobie 0, nie? I już było 600 story pointów w kwartale. No to wygląda zajebiście. To właśnie chciałem powiedzieć, że tak naprawdę warto się odkleić też od tej cyferki, no bo każdy może też mieć inną skalę. Tak. Na przykład stosujemy skalę od 1 do 9, gdzie po prostu to sobie dzielimy na takie 3 wory. Małe, średnie, duże i w ramach każdego wora od 1 do 3 to są małe, małe, średnie, małe, duże i tak dalej. Dokładnie. Można też w ogóle, jakby story pointy są sprawdzonym, fajnym przykładem, wymyślonym przez programistów, dla programistów w latach 90. I to działa. Ta skala Fibonacciego też sprawia, że te rzeczy, które są większe, widać, że one są bardziej skomplikowane, tak? Bo tam ta ilość tych punktów rośnie wykładniczo, więc prawie że wykładniczo, nie? Więc rzeczy większe są po prostu większe, nie? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, a na pewno nie Scrum Guide, żeby sobie wyceniać tak jak mówisz, nie? Małe, średnie, duże. I w ramach tego jeszcze można tam sobie zrobić. Ważne, żeby to było wycenione, nie? I nawet jeżeli po tych 6-7 sprintach okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić 7 małych i 3 duże
to też nam mówi, jak szybko coś dostarczamy. No? Więc ta kwestia estymacji, która jest opisana w Scrumie, jest spełniona i to nam pozwala przewidywać różne rzeczy. A co najważniejsze, kiedy coś dowieziemy. No to myślę, że teraz czas najwyższy zmierzyć się chyba z tym najtrudniejszym tematem, czyli mamy te story pointy, zwłaszcza jeżeli mamy tam cyferki, bo te cyferki się jakby automatycznie przykładają na godziny i teraz kiedy przychodzi product owner, czy przychodzi ktoś z biznesu i on się pyta dokładnie kiedy, nie? Kiedy to będzie, no to co taki zespół może zrobić? Znaczy, słuchajcie, jest bardzo prosta rzecz. Ja wiem, że sytuacja, którą opisujesz, ona potrafi być stresująca, potrafi w różnych organizacjach różnie wyglądać, ale jeżeli sobie spojrzymy na Scruma, Scrum mówi tak, co sprint dowozimy coś, co jest potencjalnie wypuszczalne na rynek. Powinno być. Jak wygląda praktyka, to już wy wiecie u was w organizacjach, ale teraz tak. Co sprint, co przegląd, my powinniśmy pokazać to, co zrobiliśmy. I załóżmy, że mamy ten backlog, on jest wyceniony, przychodzi, nie wiem, product owner albo ktoś z biznesu i się pyta, no dobra, słuchajcie, tu jest taki feature, nie wiem, synchronizacja kalendarza, kiedy będzie? No i teraz tak, no wiemy, że w sprincie dystans, który pokonujemy, to jest powiedzmy 20 story pointów. Najbliższy sprint, powiedzmy, że mamy wyceniony, kolejny sprint też mamy wyceniony. No i to pytanie jest teraz, gdzie my włożymy te 3 story pointy synchronizacji kalendarza. I to jest pytanie bardziej do product ownera, czy on chce to mieć w tym sprincie, czy w kolejnym, czy może chce mieć, wiesz, te inne ważniejsze rzeczy, nie? Jaki jest tego priorytet. Jeżeli to jest tak, że tego feature'a, tej synchronizacji z kalendarza my potrzebujemy na za chwilę, no to oczywiście układamy go wyżej w backlogu, wciągamy go do następnego sprintu i jest. Jeżeli to może poczekać, I załóżmy, że jest, nie wiem, minęło 7 sprintów, przez 7 sprintów mamy w miarę stałe velocity w okolicach 20, to możemy sobie to przesuwać, nie? Im wyżej to przesuniemy, tym szybciej to będzie. I znowu porównujemy to do innych feature'ów, które mamy w backlogu. W momencie, w którym stwierdzimy, że no to jest odpowiedni czas, wartość biznesowa jest odpowiednio wysoka i zmieści się to w danym sprincie, no w tym sprincie to będzie. Proste. Czyli nie ma co kombinować. Nie ma. To jakby na początku to jest trudne, bo jest ogromna niepewność. Nie mamy nic wycenionego, nie mamy velocity zespołu, nic nie ma. No i są pytania kiedy. W momencie, w którym zaczniemy to wyceniać, zaczniemy to mierzyć, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie i to jest odpowiedź, która ma duże prawdopodobieństwo. Jakby idąc dalej, nie? To jest tak, że gdzieś tam mierzy się tą średnią velocity, mierzy się najmniejszą i największą, bo to zawsze gdzieś tam oscyluje w granicach kilku punktów. I wtedy znowu mamy tą predykcję jeszcze dokładniejszą. Nie? W dobrym przypadku, jeżeli utrzymamy to velocity powyżej średniej, no to będzie powiedzmy za 2 sprinty, za 3 sprinty. Jak utrzymamy taką niską velocity w najmniej optymistycznym momencie, no to będzie za tam 4-5 sprintów. Do tego pytania Wam też, jeżeli korzystacie z Jiry, słuchajcie, jeżeli korzystacie z Jiry, koniecznie korzystajcie z release'ów i z wersji w Jirze. Nie napychajcie tam za dużo, niech to będzie tam, nie wiem, kwartał, pół kwartału, cokolwiek, ale grafy, które dostarcza Jira w oparciu o velocity zespołu, które wylicza i alokowanie itemów do wersji, pokazuje Wam taki stożek, nie? Który mówi Wam, że tą wersję skończymy mniej więcej wtedy, jeżeli nic się nie wydarzy. Nie? Oczywiście duża część tej wersji musi być wyceniona, jakby zespół musi pracować przy użyciu narzędzia przez jakiś czas, ale w Jirze jest po prostu odpowiedź na to, kiedy my to skończymy. Czyli nawet jeżeli stosujecie Jirę, to po prostu to tam jest. Tak, to tam jest, czeka na Was. Nie? I jeszcze jest tak, że przy velocity i przy story pointach mówi się często o capacity. Velocity to jest pomiar tego, co się udało zrobić. Capacity to jest takie przewidywanie, że no średnio to nam wychodzi tyle, wobec czego jesteśmy w stanie planować. I załóżmy sobie, że minął kwartał takiej wyceny, patrzymy sobie w narzędzie, któregokolwiek używamy, no i widzimy, że w kwartał zrobiliśmy powiedzmy, że 150 story pointów. Przychodzi planowanie, jeżeli macie PI planning, no to przychodzi planowanie na kolejny kwartał. Wiadomo, jakie mamy capacity, nie? Ile mniej więcej jesteśmy w stanie pomieścić.
i znowu dajemy informacje, tak, do reszty organizacji, no, my najprawdopodobniej tyle dowieziemy. To może być mniej, to może być więcej, ale znowu minie kolejny kwartał, no i ta pewność rośnie. Bo w jednym dostarczyliśmy 150, w drugim, nie wiem, 170 albo 130, w trzecim znowu ileś tam dostarczymy i zacznie nam się to stabilizować. Im dłużej mierzymy, tym mamy lepsze dane, które nam posłużą jako input do podejmowania decyzji. I do kolejnych wycen, do kolejnego jakby mierzenia. Więc story pointy są super, trzeba tylko wiedzieć, czym to jest, a czym nie jest. Nie można tego wiązać z czasem, trzeba tego używać po prostu. Tu nie ma magicznej różdżki i to w dalszym czasie daje naprawdę fajny efekt. No to teraz patrz, mówimy tutaj o czasie, tak naprawdę o ilości iteracji. Tak. Nie? Bo teraz mówisz tak, że ogólnie czytając Scrum Guide, tak standardowo, sprint, 2 tygodnie, nie? Taka rama czasowa. To od razu tutaj mam w sumie dwa takie pytania, bo tak. Wcześniej powiedziałeś o tym, że ktoś ma 2-tygodniowe sprinty, ale jakiś sprint może mu potrwać 3 tygodnie, no to jak to jest z tymi story pointami, które zostają? To się wydłuża ten sprint, czy nie? To nie jest prosty temat. Jest kilka podejść do tego. Inaczej, Scrum Guide mówi tak, sprint trwa od tygodnia, znaczy do 4 tygodni, bo to jest jakby horyzont czasowy, powyżej którego nieprzewidywalność po prostu rośnie. Może się okazać, że to, co wprowadzimy za 2 miesiące, będzie już niepotrzebne, więc stąd jest ten górny cap. Jeżeli chodzi o dolny, no to z reguły jest to, jakby nie robi się sprintów krótszych niż tydzień, chyba że to są jakieś takie, nie wiem, że to jest jakiś, nie wiem, design sprint, tak? Albo próba jakiegoś takiego zwarsztatowania, fazy discovery, czegoś takiego. To brzmi trochę jak hackathon po prostu. Tak, ale wtedy się zdarza, nie? Na przykład na hackathonach czy tego typu warsztatach, że się robi dniowe sprinty. Po prostu otwiera się dzień, zamyka się, sprawdza się, gdzie się jest. To dosyć wyjątkowa sytuacja. No i Scrum Guide mówi, że ten sprint ma być zawsze taki sam. On ma być zawsze taki sam, żeby można było dokonywać tej kalibracji, nie? Żeby ta świadomość tego, co jesteśmy w stanie zrobić i przewidywalność dla reszty organizacji rosła. W momencie, w którym my sobie zaczniemy robić, tak, jeden sprint będzie trwał 2 tygodnie, kolejny będzie trwał 3, kolejny, bo wypuszczamy tam na produkcję, to zrobimy taki sprint, który nie do końca jest sprintem, tak przez tydzień będziemy mocno testować i będziemy na stand-by'u, jakby coś trzeba było zrobić, a później sobie znowu zrobimy 2-tygodniowy sprint. Nie? W ogóle nie da się tego porównać. Nie da się tego porównać, te informacje są stracone. Druga rzecz, o której wspomniałeś, czyli powiedzmy, że bierzemy do sprintu na planowaniu 30 story pointów, mamy review, a zaakceptowanych jest 28 albo 30, no nie wiem, no może się okazać, że na przykład będzie ich 35, nie? Albo 25. To powiem tak, od razu, lepiej jest do sprintu naładować mniej i dobrać, niż przeładować to i mieć te spady co sprint. Jeżeli chodzi o wycenę tych rzeczy, które powiedzmy spadły ze sprintu, jakby nie zostały dowiezione, no to bywa różnie, tak? Bo czasami jest tak, że po prostu czegoś się nie zaczyna, no i tam jest dalej tych 5 story pointów załóżmy, a czasami jest tak, że coś się zacznie, ale się nie zdąży, nie? Albo na przykład zacznie się pracować i tam się nagle coś wybucha i się okazuje, że to nie jest 5, tylko 13, po prostu czegoś nie przewidzieliśmy. Z takich sytuacji trzeba się raczej cieszyć niż nie, bo to jest znowu informacja dla nas. I teraz tak, czy przenosimy, czy zmieniamy wycenę, czy nie. Jeżeli wykonaliśmy jakąś część pracy, ja byłbym za tym, żeby ponownie wyestymować. Inaczej, mieliśmy story, które miało 5 punktów, coś tam rozgrzebaliśmy, powiedzmy, że tak na oko, no dowieźliśmy 2, ale one się nie liczą trochę do velocity, bo liczy się tylko to, co udało się dowieźć w całości. I do sprintu jakby zostaje nam to story, no ale ono już ma tylko 3 punkty. I dużo deweloperów mówi, że to jest niesprawiedliwe i mają trochę racji, no bo praca została wykonana, nie? To complexity zostało gdzieś tam, problem jakiś został rozwiązany. No ale raczej chodzi o to, żeby to była taka ilość, która mówi o skończonych rzeczach. No i do kolejnego sprintu bierzemy najprawdopodobniej te 3 story pointy. Nie? Więc ja jestem za taką metodą. Mówiąc wprost, czasami lepiej jest po prostu czegoś nie zaczynać. Nie? Jeżeli widzimy, bo to pamiętajcie też, że daily jest takim aktualizacją planu, który został ułożony na planowaniu. Czyli na jakimś tam etapie my widzimy, że zostały nam 3 dni, widzimy, że jest duże story do wzięcia,
to lepiej jest pogadać z product ownerem i powiedzieć mu, słuchaj, no nie dowieziemy tego. Nie? To jest po prostu za duże, mamy 2 dni. Możemy to pociąć, możemy z tego coś wyciągnąć. Nie? Można renegocjować backlog sprintu. Więc może lepiej jest to pociąć, zrobić jakąś część, albo na przykład powiedzieć, dobra, nie zrobimy tego, od tego zaczniemy w przyszłym sprincie, ale ponieważ mamy jeszcze wolne zasoby, weźmiemy jakieś 2 małe story z tego, co jest na górze backlogu, nie? Wymienimy to po prostu. I dalej dowieziemy jakąś wartość, dalej jest to, działamy jakby w zakresie Scruma, i jakby by the book, dalej sobie naliczamy to velocity, no i wszystko, i wszystko działa, nie? Bo to jest kolejna rzecz. Często jest tak, że nie ma ta pętla zwrotna dzienna, która powinna być na daily, czyli idziemy zgodnie z planem, nie? Jakby, który my ustaliliśmy, nie ktoś za nas, tylko my stwierdziliśmy, że my to tak zrobimy. Czy to rzeczywiście idzie tak, jak przewidywaliśmy, nie? Jeżeli nie idzie, no to trzeba to zmienić. Jakby trzeba na to jakoś zareagować. I często się nie reaguje. Często jest też tak, że na przykład, nie wiem, takie, ojej, są te stare 3 pytania, często jest to powtarzane, no i można usłyszeć czasami taką rzecz, że no wczoraj robiłem to, dzisiaj będę robił to samo, i zobaczymy, co będę robił jutro, nie? I tak przez 3 dni z rzędu. No ale to już jest też inna rzecz. Dążę raczej do tego, że jeżeli kończy się Wam sprint za 2 dni, nie? I Wy widzicie, co jest w backlogu, widzicie, że to są duże rzeczy, może nie ma sensu tego rozgrzebywać, może lepiej jest przenegocjować to z product ownerem, nie? Wziąć jakieś mniejsze itemy, albo podzielić ten duży, nie? Na jakieś takie logiczne części. Ja bym tutaj widział jeszcze taką rzecz, że wtedy warto na przykład, jeżeli macie na przykład przestrzeń, czy jeden deweloper ma przestrzeń, a na przykład inni są jeszcze zarobieni, to zamiast brać coś nowego, niech pomoże innym. Tak. Po prostu, bo to wtedy też jest lepsza wymiana wiedzy i tak dalej, więc to jest dużo lepsze rozwiązanie, właśnie dobieranie na siłę. Tak. I chciałem tutaj wrócić właśnie do tego velocity, tego co powiedziałeś, bo to mogą wam uciec, ale to jest mega istotne, że do velocity wchodzi tylko to, co jest skończone. Tak. I że tutaj warto porozmawiać sobie o czymś takim jak commitment, czyli właśnie to, do czego my jesteśmy przekonani, że my to dowieziemy. Tak. No bo tak naprawdę jest przyrost. Sprint jest do tego, żeby dowieść jakąś wartość, a z perspektywy biznesu, i to warto, żebyście sobie wbili do głowy, no jest tak, nie? Że albo jest coś skończone, albo nie. Biznesu nie interesuje. Działa albo nie działa. Dokładnie, jest 0-1. Nie ma czegoś takiego jak dev done. Nie? Ja po prostu jak słyszę, że coś jest dev done, to sobie myślę, no nóż się mi otwiera w kieszeni. To znaczy, że co jest? Że ja już skończyłem klepać, nie? Ale nawet na przykład, ja kiedyś miałem taką sytuację, że po prostu było dev done i tam deweloperzy, dobra, to już nara, nie? A później tester przychodzi i mówi, ja nie mogę tego odpalić nawet, nie? I się okazało, że po prostu chłopaki, programiści, nawet nie sprawdzali, czy to działa, po prostu coś tam zakodowali i tyle, nie? Ale to, co mówisz, ten commitment, to jest podstawowa miara jakby sukcesu i efektywności zespołu. Dowożenie sprint goli. I to jest w ogóle metryka, którą można sobie przyjąć i w sumie należy ją sobie przyjąć. Ile sprint goli dowieźliśmy z rzędu? I co się wydarzyło? To jest fajny taki punkt na retro. Ja często jakby proszę deweloperów, żeby ocenili sprint. W skali tam 1,5, 1,7, jak kto woli. I też jest krótka dyskusja o tym, czy dowieźliśmy sprint goal. A jeżeli nie, to co się wydarzyło? I tam mogą być różne rzeczy, często niezależne od zespołu. Ale taką najlepszą dla skramowego zespołu miarą jest to, ile on sprint goli dowiózł. Bo nawet jeżeli te sprint gole nie dają jakiejś wartości, powiedzmy dla produktu, nie? Jakby źle zostały skomponowane backlogi sprintu, no to zespół jednak performuje dobrze, tak? Zespół jakby działa, jest w stanie dowieść to, co product owner przyniósł. Jeżeli jakby organizacja nie jest zadowolona z tych sprint goli, które zostały dowiezione, no to jest prosty feedback dla product ownera, żeby trochę bardziej się jakby zbadał te potrzeby, nie? Ale jest to też informacja, że no, to, co zamierzyliśmy, osiągnęliśmy. Jakby dla mnie to jest najważniejsza rzecz.
Ale to jest też satysfakcjonujące, nie? Że się coś udało zrobić. No, praca po prostu wtedy przynosi satysfakcję i to jest też ważne, tak? Bo wszystkie te metody zakładają, że ludzie, którzy pracują w zespołach, chcą robić to, co robią. Tam ich nikt do niczego nie zmusza. Praca jest dla nich ciekawa, rozwijająca, challenge'ująca, jak to się mówi, tak? Ale jakby stanowi pewne takie wyzwanie, które na tym poziomie fajności, nie? Że to nie jest że jakby trochę nie wiemy, co zrobić, ale jesteśmy w stanie to odkryć. Nie? To jest bardzo nagradzające. I teraz taka statystyka, którą możemy sobie wyciągnąć, tak, że przez, nie wiem, ostatnie 12 sprintów dowieźliśmy 9 sprint goli, 2 nam się nie udało, jeden się w ogóle okazał niepotrzebny, więc przerwaliśmy sprint, to jest jakaś informacja w ogóle dla otoczenia zespołu, jak ten zespół działa, na ile on jest ze sobą zgrany, czy on dowozi potrzeby biznesowe. To powiedz jeszcze, jak rozumiesz sprint goal, no bo ja na przykład sprint goal rozumiem w ten sposób, że to jest, jeżeli mamy sprint, w sprincie mamy 5 tasków, no to sprint goal to jest ten jeden najważniejszy, że jeżeli na przykład, nie wiem, jutro wszyscy wpadną pod autobus, to jeżeli product owner dostanie to im jedną rzecz, no to firma jest szczęśliwa. Okej. To może, wiesz co, takie podejście może prowadzić do tego, że po planowaniu wychodzisz i masz sprint goal 1. Wspomniana synchronizacja z kalendarzem, 2. Wysłanie maila z powiadomieniem, 3. Zrobienie czegoś tam. Nie do końca to jest lepsze niż nic, tak? Ale nie do końca o to chodzi. Cel sprintu powinien, i teraz Scrum Guide prosto o tym mówi, cel sprintu powinien się dokładać do celu produktu. A cele produktu powinny się składać na jakąś jego wizję, na jakiś stan docelowy. I raczej trzeba się zastanowić, co my chcemy, żeby było w produkcie, jakie nowe możliwości powinny być w tym produkcie, jak on się powinien zmienić po sprincie, niż myśleć czysto przez pryzmat tego, że mogę nacisnąć przycisk i coś wysłać. Bo jak sobie spojrzysz na format user story, on też z tego, co widziałem, często pomija się ten trzeci etap, nie? Czyli potrzebę, którą użytkownik zaspokaja akcją. Nie? To może wymieńmy od początku. Bo mamy właśnie, user story, jeżeli nie wiecie, jak wygląda, format jest taki, nie? I tutaj jest użytkownik, chciałbym, i tutaj jest czynność, dlatego po to, aby i tu jest korzyść, tak, która płynie z tej wykonanej akcji dla tego użytkownika. Czyli, no dobra, no to jest podcast, ten podcast jest jakimś serwisem, to jest typ produktu, konkretnie jakaś usługa. I załóżmy sobie, że na potrzeby przykładu wartością, która płynie z tej usługi jest poszerzenie wiedzy odbiorców i jakby dodanie im narzędzi. No i załóżmy, że wy macie jakiś backlog swoich rzeczy do zrobienia. Macie, powiedzmy, miesięczne sprinty i jakby staracie się rozwijać tą usługę, którą prowadzicie, wprowadzać nowe elementy, być bliżej, nie? Macie też jakieś cele biznesowe za tym. Więc jak sobie teraz pomyślisz o następnym waszym sprincie miesięcznym, no to teraz czy twoim celem jest zrobienie X odcinków, czy twoim celem jest poszerzenie wiedzy odbiorców, nie? Albo wprowadzenie nowego standardu na rynek, albo zareklamowanie nowej metody, nowego, nie wiem, wiesz, pytanie, co jest tutaj celem. I jeżeli spojrzysz sobie na to w taki produktowy sposób, no to twoim celem nie jest nagranie 3 odcinków. I tak samo jest ze sprint goalem. Tutaj celem nie jest wypuszczenie X feature'ów, tylko sprawienie, że ten produkt będzie bardziej atrakcyjny, że on będzie bliżej wizji, którą ma product owner, bądź mieć powinien, tak? Która spełnia jakieś business capability albo potrzeby inne biznesowe. Więc w ten sposób trzeba podejść do sprint goali. Mamy, powiedzmy, że te 3 feature'y, zastanówmy się, co one razem dają. Jak je sobie przetniemy, co się wydarzy. I raczej mówmy o sprint goalach nie przez pryzmat tych feature'ów, ale raczej przez pryzmat tych nowych możliwości. Pewnej zmiany, którą chcemy uzyskać w produkcie. Każdy ma inny produkt, każdy ma inną usługę, jest inna specyfika i tak dalej, nie? Ale on się musi zawsze odnosić do użytkowników, do możliwości, a nie do samego feature'a. Czyli jakby lepszym sprint goalem będzie
Teraz tak ciężko jest mi z głowy coś wymyśleć, ale na przykład w oparciu o ten przykład, nie? Czyli ten kalendarz, wysłanie notyfikacji, czemu to służy? Nie? Zadanie kilku takich pytań pomocniczych. Czemu to służy? Co się wydarzy, jak to wprowadzimy? I to jest bardziej taka robota trochę product ownera, żeby zadać te pytania i porozmawiać o tym z zespołem, ale też trzeba pamiętać, że na planowaniu jest ten etap negocjacji. Przychodzi product owner i mówi, słuchajcie, ja bym chciał, cel sprintu jest taki. A zespół mówi, no spoko, ale musimy wyciąć tutaj ten element, bo po prostu jest za duży. Albo trochę go tam nagiąć. I to jak my zdefiniujemy ten cel sprintu, pokaże nam też na review, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zmierzyć, czy to się wydarzyło, czy nie. To jest bardzo, bardzo, bardzo płynna taka materia. Trochę biznesowa. Wkład product ownera jest tutaj ogromny. No i ja mogę dalej, wiesz, jakby mówić o tym, że to jest ważna rzecz. To nie jest proste, ale trzeba po prostu pamiętać, że ten sprint goal tak, jest przyczepiony do jakiejś roadmapy. Tam jest jakiś cel dla produktu i ten cel dla produktu to jest raczej wejście, nie wiem, poszerzenie puli odbiorców. O, może czekaj, może przykład. Załóżmy sobie, że wprowadzamy nową aplikację z podcastami. Mamy jakąś tam konkurencję. Już aplikacje, które działają od wielu lat. One mają jakieś swoje modele biznesowe. My wpadamy na nowy model biznesowy, który to po prostu wszystko zamiecie. No i mamy jakąś roadmapę, gdzie jest założenie. W ogóle jeżeli chodzi o roadmapy, to polecam Pichlera Goal Oriented Roadmaps. One są bardzo blisko w tym momencie ze Scrumem i to jest fajny sposób na określanie właśnie takich wyższych celi dla produktu i później z nich wyciągania tych sprint goali. Nie? Wracając do przykładu. Mamy tą aplikację do podcastów, mamy jakiś tam czas na development, wiemy, że w maju będzie dobry moment, żeby z tym wystartować, dużo się będzie działo, wtedy ludzie słuchają więcej podcastów i tak dalej. No i teraz tak, układamy sobie tą roadmapę, i raczej na samym końcu będzie zdobycie jakiejś bazy użytkowników, zajęcie jakiejś pozycji na rynku, ilość pobrań i tak dalej, i tak dalej. No i jak sobie schodzimy z tego bardzo wysokiego poziomu coraz niżej, to się okazuje, że na przykład ilość pobrań będzie się przekładała na user experience, na załatanie tych wszystkich dziur, które mają inne aplikacje. Więc jak tutaj myślimy o tym przykładzie, to sprint goalem będzie raczej dostarczenie pewnego, i to znowu jest jakościowe bardzo, nie? Ale dostarczenie pewnego nowego doświadczenia dla użytkownika, niż to, że on może odsłuchać podcast. I teraz bardziej interesuje nas to, jak on może odsłuchać tego podcastu. I jak spojrzymy sobie później jeszcze na backlog, to się okaże, że mamy tam, nie wiem, odtworzenie, pobranie, zapisanie, zakolejkowanie, wysłanie, whatever. Mamy tego typu feature'y, ale one razem, jakie sobie dodamy, okazuje się, że wynik jest większy niż suma tych feature'ów. I tu jest ta wartość. Więc cel powinien być skupiony naokoło wartości, którą software dostarcza użytkownikowi, a nie na tym, że on może kliknąć wyślij. Super, czyli tu nie ma relacji 1 do 1. Cel, story i tak samo jedno story może realizować kilka celów i stąd się pewnie wzięło to, że tych celów dowiedzieliśmy kilka i tak samo na odwrót. Tak. Co więcej, może się okazać, że osiągniesz cel sprintu zupełnie innymi feature'ami. W trakcie sprintu okaże się, że tutaj odkryliśmy, że w tym 8-punktowym story to coś, tam coś, wyjdzie, nie wiem, nowy magazyn branżowy, gdzieś tam się pojawi jakaś informacja z wnętrza organizacji albo z zewnętrza i wyjdzie na to, że my ten cel jesteśmy w stanie zrealizować zupełnie inaczej. I nie trzeba wprowadzać tam tego przycisku i tak dalej, ale możemy na przykład zwiększyć szerowalność materiałów, nie wiem, szyję, poprzez to, że wprowadzimy ikonkę jakąś gdzieś, nie? I to się okaże sposobem. Ważniejsze jest to, jaką wartość daje ten cel sprintu, niż czym. No bo to można osiągnąć na różne sposoby. Super, tutaj masa wartościowej wiedzy i teraz jakbyśmy mieli to tak wziąć taką jedną najważniejszą rzecz z Twojej perspektywy i z Twojego doświadczenia, od której warto zacząć i którą nawet jutro już można przetestować u siebie w zespole, to co by to było? Ja bym spojrzał na to,
Pierwsza rzecz taka podstawowa, nie? To jest zajrzenie do narzędzia i zobaczenie, co macie. Bo może się okazać, że tam już macie zestaw danych, z których możecie wyciągać wnioski. Wszystkie te zwinne metody polegają na tym, że robimy coś, patrzymy, jaki jest tego efekt, implementujemy to w nasz proces. Na ten moment, nawet jeżeli nie wyceniacie w story pointach, możecie przejrzeć przez zadania, które zostały zrobione i zacząć je porównywać. Możecie na przykład wyrównywać pewne obszary czasowe już, nie? Taką najważniejszą chyba też wskazówką jest to, żeby po prostu zacząć. Najgorszą chyba sytuacją jest to, że będziecie się 4 sprinty przygotowywać do tego, żeby zacząć wyceniać. Trzeba zacząć to po prostu robić i jakby pamiętać, że z czasem będziecie lepsi. Super, to mamy cały kawał konkretnej wiedzy, a ruszyliśmy raptem dopiero podstawowe metryki. Dlatego też, jeżeli będziecie chcieli jeszcze odcinek o metrykach stricte kanbanowych, czy o IBM-ie, gdzie byśmy mogli gadać, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie wtedy się z przyjemnością z Mackiem spotkam i omówimy sobie inne tematy. Maciek, gdzie można Cię znaleźć, jak ktoś będzie zainteresowany konsultacjami, wsparciem, pytaniami? Na dole, tutaj jest mail. Można też mnie znaleźć na LinkedInie. Imię, nazwisko jest, więc śmiało piszcie maila, ewentualnie zaczepiajcie mnie na LinkedInie. Jeżeli chcecie o coś dopytać, tak, czy coś skonsultować, śmiało, zapraszam. Wszystkie linki oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy i dużo więcej będzie w notatkach do tego odcinka, także wbijajcie na stronę nerd.management, tam znajdziecie wszystko. No i co? Dzięki wielkie. Dzięki. I do zobaczenia.